To pokazuje, drodzy Państwo, co straciliśmy. Co straciliśmy, czego nie ma, ale też i to powinno być dla nas wskazówką, jak mamy reagować dzisiaj jako białostoczanie na inność, akceptować ją, ponieważ tylko inność jest życiem kolorowym, otwartym, do przodu. Tamte społeczeństwa, tamci białostoczanie nie mieli materialnie nawet połowy tego, co my dzisiaj mamy, ale byli na siebie bardzo otwarci. Oczywiście, nie chcę idealizować, że kochajmy się no nie było. Ale nie było też w Białymstoku żadnych ekscesów, które moglibyśmy dzisiaj no, mówić, przepraszamy za to. Nie było tego. Jeżeli był antysemityzm, to był głównie gospodarczy. Znaczy, kiedy on się pojawiał? Ten antysemityzm się pojawiał wtedy, kiedy w grę zaczynała wchodzić władza. Natychmiast się to pojawiało. Ostatnio przeczytałem w którejś tam białostockiej gazecie, chyba z 1935 roku, polskiej gazecie, taką notatkę. Przyjechali do nas nasi żydowscy studenci, którzy musieli wyjechać z Warszawy na skutek tych awantur na uniwersytecie, tego getta ławkowego. Nasi studenci pozostaną w Białymstoku do czasu, aż się w Warszawie uspokoi, wtedy będą mogli wrócić do nauki. Drodzy Państwo, to pokazuje całkiem inny świat. I jak wielokrotnie się czy rozmawia ze starszymi białostoczanami, czy się czyta jakieś wspomnienia, ale też i nawet popatrzcie sobie na nasze dzisiejsze życie. Często się różnimy czy wyznaniem, czy przekonaniami, ale na płaszczyźnie sąsiedzkiej, towarzyskiej nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych niesnasek. Tak też było i w tamtym Białymstoku. One się pojawiały, to co mi tu Ewa podpowiada, właśnie gdy zaczyna być presja ekonomiczna, ale też gdy w grę wchodzić zaczyna ta przebrzydła polityka. Wtedy jesteśmy bardzo podatni, przestajemy samodzielnie myśleć. Tamten Białystok był niezwykły. Byli Białorusini, Żydzi, Polacy, Macedończycy, których też żeśmy nazywali. Nasi, nawet nie Macedończycy, tylko żeśmy Makedońce. Nasi Makedońce, tak o nich mówiliśmy. Nasi Turcy tutaj byli. Byli tutaj Niemcy, troszeczkę już nie mogę powiedzieć, że nasi. Oni byli oczywiście bardzo zaasymilowani w Białymstoku, ale cały czas mi się przypomina pamiętnik jednej z Hasbachówien. To jest ta fabryka dyk na Dojlidach. No i ta panna, tam już kilkunastoletnia, tam pisze, że tu mieszkamy, a tam Białystok, Dojlidy, Stanek, bo tam mieli też ten swój dwór i bardzo żeśmy się kochali z Polakami. I zaczyna wymieniać. Mieliśmy taką ukochaną służącą, ale też mieliśmy drugą Polkę, pokojówkę. I tak wszystko tak tego. I ja to czytam i sobie myślę, matko, to ja ostatnio coś takiego czytałem, chata wuja Toma. Mniej więcej takie historie. Więc tutaj ta społeczność niemiecka, ona była stosunkowo jednak zamknięta. Oni byli, oczywiście po polsku rozmawiali, ale nie wchodzili aż w takie relacje, jak wchodziły inne nacje. No, drodzy Państwo, 1,5 godziny, a jutro do pracy. Gadu, a tu czas do obiadu. Dziękuję Państwu bardzo. I do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że bramki na ulicy Różańskiej na tą nie zamknęli. Otwarta jest. Otwarta jest? Dobra.